Dzień dobry moi drodzy, kolejny dzień. Wiem, że poprzedni odcinek zakończył się tak z dupy, brzydko mówiąc, ale już wam mówię dlaczego. Po pierwsze dlatego, że cały czas jestem niedotleniony według zegarka. Moja hipoksja, moje natlenowanie krwi balansuje na granicy 84-92% natlenowania krwi, więc cały czas czuję problem zmęczenia i jak widzicie braku oddechu. Jesteśmy na wysokości 2620 metrów, czyli całkiem sporo. A po drugie kochani, nomen omen, wczoraj dopadła mnie klątwa faraona, czy jak to się nazywa. No i problemy żołądkowe były straszne, cały czas praktycznie na kiblu, cały czas się czułem wpadanie słabo, gorączka, kompletny brak sił. I jak poszedłem spać o 18, tak praktycznie na chwilę się tylko potem obudziłem około 20 i już spałem do rana jak dziecko. Dzisiaj już się czuję lepiej, dużo lepiej. Żołądek przestał mi dokuczać. Czuję, że nie muszę biegać do kibla co chwilę, więc jest nieźle. Na to, że możemy mieć problemy żołądkowe, byliśmy przygotowani, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Miesiąc przed wylotem zaczęliśmy już implementować probiotyki i od samego początku byliśmy nastawieni na to, aby nie pić wody innej niż butelkowana oraz również w wodzie butelkowanej myć zęby. Niestety 2 dni wcześniej niefrasobliwie skusiłem się w hotelu na mango shake'a i prawdopodobnie to mnie rozłożyło. Inne kultury bakterii w nabiale, do których mój organizm oczywiście nie był przyzwyczajony, zrobiły swoje. 7:30. Za chwilę idziemy na śniadanie, dzisiaj bardzo wcześnie. Dzisiaj 7:30 idziemy na śniadanie, o 8:30 wyjeżdżamy, bo jak Jimmy powiedział, mamy do pokonania około 200 km dzisiaj różnymi regionami i zobaczymy, co się będzie działo. Dlatego, że mieliśmy jechać na jakąś pustynię, ale tam podobno trwają jakieś zamieszki z wojskiem, więc co odpuścimy. Mamy jechać na jakiś zachód słońca gdzieś, ale też nie wiadomo, czy pojedziemy, w zależności od tego, czy będzie padać, czy nie. Na razie odpukacz niemalowane, jest ładne niebo, troszkę chmur jest. Prognozy mówią, że może padać, więc oby zostało tak jak jest. No, także przepraszam Was za poprzedni odcinek i zapraszam Was na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, ledwie ruszyliśmy, przejechaliśmy może z 200 metrów, 300 i pierwsza przygoda, Justynka ma kapcia, więc teraz czekamy na samochód serwisowy, żeby chłopaki przyjechali, ogarnęli, spróbują albo napompować, albo zobaczymy co powiedzą. No i czekamy, reszta grupy pojechała, mam nadzieję, że się nie zgubimy. Jeżeli będzie trasa to co wczoraj, to jedziemy cały czas prosto, więc powinno być ok. Na wspomniany samochód serwisowy czekaliśmy około pół godziny, bo okazało się, że chłopaki spod hotelu pojechali inną drogą, na skróty. I po prostu przeoczyli fakt, że 2 motocyklistów zabrakło. Zdarza się. Zwłaszcza, że styl jazdy podczas tej wyprawy wyglądał tak, że każdy znał kierunek, w sensie tą drogą prosto przed siebie, aż się zatrzymamy, i jechał we własnym tempie. Jedni jechali szybciej, inni wolniej, ktoś się zatrzymywał, żeby porobić fotki.
Zgubić się było ciężko, bo jednak jechaliśmy cały czas prosto. A w pojedynczych momentach, gdzie mieliśmy zmienić kierunek, Jimmy czekał na całą grupę. Podejście bardzo fajne, bo nie czuliśmy presji, że musimy za kimś nadążyć albo że spowalniamy resztę grupy. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się w jakiejś wiosce na szybkie zakupy, coś do picia, bo się zrobiło ciepło. Pakistan nie należy do najczystszych krajów, podobno jest czyściej niż w Indiach, ale jednak śmieci walą się wszędzie. No i tutaj na propsie na pewno firma Nestle, która nawet do papierowych, znaczy do napojów w kartonikach dodaje papierowe słomki. Jechaliśmy tą samą drogą co dzień wcześniej, ale trudno było się oprzeć wrażeniu, że to zupełnie gdzie indziej. Inna pogoda, inny kierunek jazdy i od razu zupełnie inne widoki. Zresztą tak było przez cały nasz pobyt w Pakistanie. W zależności od tego, w którą stronę się poruszasz, jedziesz dwoma różnymi drogami. Zdecydowanie nie ma tutaj efektu "już to widziałem". W surowym, nieokiełznanym krajobrazie pogranicza Pakistanu i Afganistanu, gdzie pustynie przechodzą w skaliste góry, od setek lat trwa wędrówka ludzi, którzy nigdy nie zatrzymują się na długo. To koczownicze plemiona Pakistanu, strażnicy dawnych ścieżek, pasterze żyjący w rytmie natury. Wśród nich 3 społeczności wyróżniają się najbardziej: Kochi, Gujar i Bakarwal. Kochi to jedni z ostatnich wielkich nomadów Azji. Ich życie przypomina płynący, karawanowy strumień. Zimą schodzą do Pakistanu, gdzie suche stepy są bardziej łaskawe. Latem wraz z pierwszymi podmuchami gorącego wiatru ruszają w stronę afgańskich wyżyn, ciągnąc za sobą stada kóz, owiec i wielbłądów. Ich obozy z czarnych namiotów stawiane są na 1-2 dni. Potem ruszają dalej, tam gdzie znajdą wodę, tam gdzie trawa jeszcze nie została wypalona przez słońce. W lasach Azad Kaszmiru i Khyber Pasztunchwa mieszkają Gujarowie, pasterze, którzy znają te zbocza jak własną dłoń. Ich migracje są krótsze, ale równie konsekwentne. Wiosną, gdy śniegi ustępują, Gujarowie wypędzają swoje stada w wyższe partie gór. Latem żyją w drewnianych i kamiennych szałasach, blisko źródeł i zielonych pastwisk. Jesienią schodzą z powrotem do dolin. Wytwarzają masło, jogurty, sery i wełnę. Produkty, które od wieków stanowią podstawę ich gospodarki. To ludzie niezwykle gościnni, z silnym poczuciem wspólnoty i tradycji. Ich życie płynie razem z ruchem stada. Powoli, harmonijnie, zgodnie z naturą. Jeszcze wyżej, tam gdzie kończą się drogi, a zaczynają ścieżki wydeptane tylko przez zwierzęta, żyją Bakarwali. Ich nazwa pochodzi od słowa bakra, koza, i rzeczywiście to oni są mistrzami wypasu kóz i owiec na ekstremalnych wysokościach. Bakarwalowie przemieszczają się całymi rodzinami, z namiotami, z dobytkiem, z potężnymi stadami. Ich trasa to setki kilometrów, od ciepłych zimowisk po lodowate przełęcze Himalajów i Pir Panjalu.
Zimą chronią się w łagodniejszych dolinach. Latem wspinają się tam, gdzie inni nie mają odwagi dotrzeć. Na pastwiska, które przez chwilę w roku zamieniają się w zielone, mleczne Eldorado. Koci, Kujarowie i Bakarwalowie żyją w świecie, który powoli znika. Ich wędrówki to echo dawnych czasów, w których to ziemia była granicą, a nie państwo. Ich tradycje przetrwały wojny, zmiany klimatu, podział subkontynentu. Dziś stają przed nowymi wyzwaniami. Zmianą stylu życia, urbanizacją, presją granic. A jednak każdego roku, gdy przychodzi pora, pakują swoje obozy, zbierają swoje stada i ruszają w drogę. Tak jak ich przodkowie od tysięcy lat. To jeszcze słów kilka o samochodzie serwisowym. W cenie naszego wyjazdu zapewniony mieliśmy samochód serwisowy i szczerze mówiąc to był totalny game changer tej wyprawy. Po pierwsze, w samochodzie serwisowym jechały nasze bagaże. My jechaliśmy na pusto i mogliśmy się cieszyć przyjemnością jazdy motocyklem. Miało to ogromne znaczenie, bo nie musieliśmy się jakoś znacząco ograniczać z bagażem. Zwłaszcza, że każdy kilogram na motocyklach o pojemności 150 cm3 robił różnicę. Ale o motocyklach jeszcze opowiem. Po drugie, w samochodzie serwisowym zawsze jechał zapas wody, co w tych temperaturach, zwłaszcza na odludziach bez sklepów, było nieocenione. No i po trzecie, najważniejsze, w samochodzie serwisowym, jak sama nazwa wskazuje, jechali serwisanci. Dzięki temu drobne usterki mogły być naprawiane od ręki, a te poważniejsze w nocy, gdy my odpoczywaliśmy. W związku z tym motocykle były zawsze gotowe do jazdy i nie musieliśmy tracić czasu na szukanie mechanika. Dwóch pracuje, reszta się gapi, no. Moi drodzy, jesteśmy na połączeniu dwóch rzek, Indusu i Shiok. Obydwie rzeki płyną prosto z lodowców. Zobaczcie sobie, jaka jest brudna woda, no ale kurde, takie widoczki. Chcielibyście mieć takie w domu? Słuchajcie, jak tylko będziecie mieli okazję przyjechać do Pakistanu, to koniecznie musicie przyjechać. Brak słów, słuchajcie, brak słów. Widoki są nieziemskie, jest cudownie. A tu jest nasza ekipa. Rzeka Indus jest jedną z najważniejszych rzek Azji i fundamentem cywilizacyjnym subkontynentu indyjskiego. Ma około 3180 km długości, co czyni ją jedną z najdłuższych rzek na świecie. Jej źródła znajdują się na wyżynie tybetańskiej. Indus dał nazwę całemu regionowi. Indie i Hindu wywodzą się z tego samego rdzenia. W jego dolinie w latach 3300 do 1300 przed naszą erą rozwijała się cywilizacja Doliny Indusu, jedna z najstarszych kultur miejskich świata. Rzeka była kluczowa dla rolnictwa, transportu i wymiany handlowej, stając się osią życia dla starożytnych społeczeństw. Obecnie Indus jest głównym źródłem wody dla Pakistanu. Stanowi podstawę systemu irygacyjnego, który nawadnia ogromne obszary pendżabskich i sindyjskich równin. Większość pakistańskiego rolnictwa zależy od jej wód.
Indus jest rzeką lodowcową. Zasilają go setki lodowców Karakorum, Himalajów i Hindukuszu. Dzięki temu utrzymuje wysoki przepływ nawet latem, kiedy wody roztopowe są najintensywniejsze. W górnym biegu tworzy głębokie, spektakularne doliny i kaniony, a jego nurt jest szybki i często gwałtowny. W środkowym i dolnym biegu rzeka staje się szeroka i spokojniejsza. Rzeka Shiok natomiast jest jednym z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych dopływów Indusu, zarówno ze względu na swój bieg, jak i geologię regionu. Shiok wypływa w rejonie lodowca Rim of Karakorum. Była nazywana rzeką śmierci. Określenie to wynika z jej nieprzewidywalnego nurtu, częstych zmian koryta oraz gwałtownych powodzi spowodowanych topnieniem lodowców. Rzeka niesie za sobą ogromne ilości osadów, które tworzą szerokie stożki napływowe i zmieniają krajobraz w krótkim czasie. W górnych partiach Shiok tworzy wąskie, niemal kanionowe doliny, a w rejonie Nubry rozlewa się szerzej, nawadniając tamtejsze zielone oazy. Dolina Shioku stanowiła dawniej fragment szlaku handlowego łączącego Ladakh z Xinjiangiem. Karawany z jedwabiem i solą przechodziły przez wąskie przełęcze i wzdłuż brzegów rzeki, choć trasa była niebezpieczna właśnie przez częste podtopienia. Współcześnie region rzeki Shiok ma duże znaczenie strategiczne, zarówno dla Indii, jak i Pakistanu, ze względu na bliskość spornych granic i obecność ważnych dróg wojskowych. W miejscu, gdzie Shiok wpływa do Indusu, okolice Kaplu, rzeki tworzą charakterystyczne szerokie rozlewiska, a dolina staje się bardziej osiedlona i żyzna. Zbieg tych rzek jest jednym z najbardziej malowniczych punktów całego Gilgit-Baltistanu. W miejscu, gdzie Shiok spotyka się z potężnym Indusem, krajobraz zmienia się w sposób niemal symboliczny. Po wielu kilometrach dzikiego, gwałtownego biegu Shiok wypływa z wąskiej doliny Karakorum i powoli rozszerza swe koryto, jakby przygotowywała się do ostatniego, najważniejszego etapu swojej podróży. W regionie Kaplu, na wysokości około 2600 metrów, jej chłodne, mleczne wody, niosące ogromne ilości lodowcowych osadów, spotykają się z ciemniejszym, głębszym nurtem Indusu. Ich zlewisko jest szerokie, spokojniejsze niż górny bieg obu rzek, ale jednocześnie widać tu wyraźnie siłę, która je ukształtowała. Rozległe stożki napływowe i tarasy rzeczne zdradzają historię tysięcy lat erozji, przesunięć koryta i wezbrań. To właśnie dzięki temu połączeniu okolica Kaplu jest jedną z najbardziej żyznych części całego Baltistanu. Osady niesione przez Shiok odżywiają ziemię, tworząc miejsca nadające się pod uprawy, ogrody morelowe i pola pszenicy. W kontraście do surowych, pionowych ścian Karakorum, dolina w miejscu zbiegu rzek staje się szeroka, jasna i pełna życia. Żeby uzmysłowić Wam, o jakim żywiele rozmawiamy, warto wspomnieć, ile wody średnio płynie obiema rzekami. Według dostępnych danych przy stacji pomiarowej Jugo w Gilgit-Baltistanie średni przepływ wody w Shiok wynosi około 1041 m3 na sekundę. Dla porównania to mniej więcej tyle, ile wynosi przepływ największej polskiej rzeki, czyli Wisły, u ujścia do Bałtyku. Natomiast przy ujściu do morza lub ogólnie w dolnym biegu średni przepływ Indusu ocenia się na około 6600 m3 na sekundę. Dla mnie są to tak abstrakcyjnie wielkie liczby, że nawet nie potrafię znaleźć żadnego porównania, aby jakoś zobrazować tę potęgę. No i mamy przerwę. Montoka, wodospad Montoka. Mamy przerwę na lunch. Położony w Karmang Valley, około 80 km od Skardu wodospad, spada z wysokości około 55 metrów, a jego krystalicznie czysta, lodowata woda spływa z górskich lodowców Karakorum, tworząc mgiełkę, która otula okoliczne skały i zieleń. To miejsce, gdzie natura pokazuje swoją surową, ale jednocześnie zachwycającą moc. Dolina wokół Mantoki jest spektakularna.
Wysokie góry, strome klify i rozległa zieleń tworzą niemal bajkowy krajobraz. Latem okolica tętni życiem. Turyści spacerują wzdłuż koryta rzeki, fotografowie polują na idealne kadry, a lokalne restauracje serwują świeżego pstrąga i regionalne przysmaki. W tym miejscu się wtrącę. Ja osobiście za rybami nigdy nie przepadałem, ale tą zjadłem z ogromną przyjemnością. Chociaż trzeba dodać, że była to ryba na ostro. Jak wszystkie potrawy, jakie jedliśmy w Pakistanie. Ale o jedzeniu też jeszcze opowiemy w tej serii. Chyba. Mantoka to nie tylko wodospad, to miejsce, w którym można poczuć majestat Karakorum, spokój doliny i chłód lodowcowej wody. Każdy spływający strumień, każda kropelka odbijająca światło słońca tworzą spektakl, którego nie da się zapomnieć. Tutaj czas zwalnia, a człowiek zostaje sam na sam z pięknem gór i siłą wody. Po lunchu i ochłodzeniu się pod wodospadem ruszamy do kolejnej atrakcji tego dnia. Ruszamy do miejsca, gdzie będę musiał zmierzyć się z własnymi demonami. Pustynia Sarfaranga. Gdy słyszymy słowo pustynia, od razu przed oczami mamy duże ilości piasku oraz ekstremalnie wysokie temperatury. Być może jeszcze jakieś palmy w oazach. Sarfaranga nie jest typową pustynią z naszych wyobrażeń. Jest pustynią zimną. Położona na wysokości ponad 2200 metrów nad poziomem morza, co czyni ją jedną z najwyżej położonych na świecie pustyń tego typu, rozciąga się u stóp ośnieżonych szczytów Karakorum. Jej jasne, niemal księżycowe wydmy kontrastują z chłodnym powietrzem i błękitem nieba, tworząc krajobraz, jakiego nie spotkacie nigdzie indziej. Wiatr nieustannie kształtuje piasek. Wydmy zmieniają się dzień po dniu, a każdy krok odsłania nowe formy i cienie. Obok pustyni przepływa majestatyczny Indus, a góry dookoła dopełniają ten niezwykły widok. Z ciekawostek warto odnotować fakt, że zimą temperatura spada tutaj do minus 27 stopni, co dość mocno kontrastuje ze wspomnianym kilka sekund temu wspomnieniem. Jednak nie jest to najzimniejsza pustynia na świecie. Zimniejsze są chociażby Gobi czy Antarktyda, która przecież też jest pustynią, tyle że lodową. Jazda po piasku od czasu naszego sławetnego upadku w drodze na zlot Hondy DeVille, podczas którego z Justynką uszkodziliśmy nasze nogi, jest dla mnie koszmarem. I chociaż w teorii znam zasady, to jednak świadomość tamtego zdarzenia pozostawiła w mojej głowie blokadę i stres na myśl o konieczności jazdy w kopnym piachu. Mogłem zostać i poczekać na resztę grupy, odpocząć, zrelaksować się i cieszyć się widokiem gór dookoła. Wybrałem jednak wersję trudniejszą. Trzeba stawiać czoła wyzwaniom i podnosić sobie poprzeczkę. Nie powiem, że na miarę bohatera filmu akcji dostałem w końcówce dnia olśnienia i pojechałem jak w rajdzie Paryż-Dakar. Nie powiem, że się nie bałem i że wszelkie demony i blokady z mojej głowy prysnęły. Bałem się i stresowałem jak jasna cholera. Ręce bolały mnie jeszcze kilka dni później, chociaż cały czas walczyłem, żeby je rozluźniać. Jednak każdą walkę z własnymi strachami i słabościami trzeba od czegoś zacząć. I być może dojechałem na środek pustyni jako ostatni długo po wszystkich. I być może ruszyłem z powrotem jako pierwszy, żeby nikt nie musiał na mnie czekać. Ale zrobiłem to. Przejechałem pustynię na motocyklu. Osobiście uważam, że mogę być z siebie dumny, tym bardziej, że zrobiłem to bez żadnego upadku. Dobrze kochani, kończymy ten dzień. Dojechaliśmy właśnie do hotelu. Jest godzina 18. Zrobiliśmy około 120, 130, 140, jakoś tak kilometrów. Było ciepło, ale przyjemnie. Później już jak troszeczkę chmury zasłonie słońce, perfekcyjna pogoda do jazdy. Teraz będzie kolacja za chwilę.
Przebieramy się, kąpiemy się, kolacja i do spania. Widzieliście. Jeszcze może zobaczycie teraz, jak wam pokażę tam z tyłu. Tam. Przepięknie. Słuchajcie, to jest przepięknie. Jak ktoś wam, mówię jeszcze raz, jak ktoś wam kiedykolwiek da okazję, zaproponuje wyjazd do Pakistanu, nie wahajcie się ani chwili. O ludziach tutaj, o atmosferze tutaj, o tym, jak to wszystko to wygląda, opowiem wam jeszcze na pewno w którymś z odcinków, bo jest cudownie, jest wspaniale. Dobrze, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. If someone not give you a side to overtake him, don't get him. Okay? Yeah. Szrek, ja w dół patrzę!